Dzień dobry Państwu. Najczęściej, kiedy dorosły człowiek wraca wspomnieniami do takiej pięknej chwili, jaką była studniówka, to robi to z wielkim uśmiechem na twarzy. Bardzo miło jest wracać do tego typu wspomnień, bardzo przyjemnie jest oglądać zdjęcia ze starej studniówki i bardzo fajnie jest oglądać filmy, wideo, nagrania, w momencie, w którym oczywiście czas, w którym ta studniówka się odbywała, pozwala na to, ponieważ nasze roczniki są już takie, że wtedy jeszcze takich możliwości nie było. Natomiast, Szanowni Państwo, nie tyczy się to każdego, ponieważ wystarczy popełnić mały błąd, który nie polega na zbyt dużej ilości zakrapiania podczas tej imprezy, ale na przykład mały błąd dotyczący niedostosowania elementów garderoby co do okoliczności. Większość osób jest w stanie sobie zobrazować, w jaki sposób powinien być ubrany człowiek, który bierze udział w tego typu imprezie. Myślę, że mężczyzna, przeciętny mężczyzna, wchodząc do przeciętnego sklepu, jest w stanie wybrać dla kobiety sukienkę, która będzie dostosowana do tego typu okoliczności. I odwrotnie, przeciętna kobieta będzie w stanie wejść do sklepu z męskimi elementami garderoby i wybrać jakąś kompozycję, dzięki której ten mężczyzna jako tako będzie się prezentował. I oczywiście prawdopodobnie nie będą to wysublimowane stylizacje, bo większość mężczyzn nie interesuje się modą. Natomiast jestem w 100% przekonany, że 99% z Was, bez względu na to, czym się zajmuje, nie musicie być stylistami, projektantami, fotografami mody, osobami siedzące w branży odzieżowej, stylistycznej, jakiejkolwiek związanej z modą, aby wiedzieć, że taki ubiór na studniówkę po prostu nie pasuje. Szanowni Państwo, właśnie internet obiega bardzo obficie duża ilość materiałów zdjęciowych, jak i filmowych, w których to ludzie udostępniają strój, który ma na sobie właśnie ta pani. Wygląda on w sposób, jaki przed chwilą pokazałem i będzie to zdjęcie sobie tutaj prawdopodobnie wisieć. Szanowni Państwo, nie bez powodu ono jest tak intensywnie udostępniane, gdyż dużo materiałów jest. Jest dużo materiałów, które bardzo mocno na tych nagraniach skupiają się na niej. Czyli już podczas imprezy musiała robić wrażenie, że większość osób nagrywających materiały z samej relacji studniówki bardzo mocno skupiała się na niej postaci, kamera wszędzie była prowadzona za nią itd. Czyli już na samych uczestnikach zrobiło to wrażenie. Szanowni Państwo, minus z tym, że jestem święcie przekonany, że to wrażenie zostało zrobione w sposób negatywny, niepozytywny. Internauci nie szczędzą tej pani. Serwisy, różne portale typu TikTok, osoby prywatne udostępniają relacje z tej studniówki i w sekcji komentarzy pojawia się bardzo dużo negatywnych komentarzy. Bardzo dużo. Brzmiących w taki sposób, że mimo powagi sytuacji sam niejednokrotnie miałem okazję się zaśmiać. Komentarze pojawiały się w stylu, że POV, kiedy na 18 masz studniówkę, ale o 22 masz sesję zdjęciową na OnlyFansa. I Szanowni Państwo, nie ma co się dziwić, że tego typu komentarze się pojawiają, ponieważ jest to jeden z najgorszych ubiorów, jakie widziałem, jeśli chodzi o kompozycję studniówkową. Szanowni Państwo, i nie mówię tutaj o tym, że ktoś po prostu nie ma budżetu, ktoś nie przemyślał tego w taki sposób, że nie wiem, kolorystycznie to nie gra, tylko ten ubiór jest obleśny. Szanowni Państwo, dla młodych chłopców, którzy mają 16, 17, 18 lat, widok nagiej dupy może faktycznie powodować jedyne co wzwód. Ale w momencie, w którym jesteśmy na estetycznej, naprawdę ładnej, eleganckiej imprezie i tańczymy do muzyki, to występowanie z gołą dupą, oczywiście nadużywając tego sformułowania, ponieważ ta pani albo miała na sobie majtki, albo ten kombinezon miał po prostu majtki takie wszyte, że to wygląda jak majtki. Ale bez względu na to, nie będę wrzucał Państwu również, jak to wygląda z tyłu, jest to taka mocno wycięta figa, że widać tam pośladki. I to jest po prostu niesmaczne. Zastanawiałem się, z czego to wynika. Czy nie wiem, ta pani po prostu nic nie miała, całkowicie nic, i to było jedyne w domu, co można było ubrać, co pewnie wykluczam, ponieważ w dzisiejszych czasach ubiór jest jedną z rzeczy, która jest naprawdę bardzo tania. To jej odpowiada. Ubiór, który po prostu według niej pasował do tej okoliczności.
Co jest najgorszą rzeczą, bo no, przykro mi, wtedy to naprawdę kompletnie trzeba się nie zdać. C, czy tam numer 3, czy jej rodzina, rodzice nie zwrócili uwagi na to, że coś tutaj nie gra, że to po prostu nie pasuje? I to nie chodzi o to, że ktoś zwraca uwagę na to, że to nie pasuje, że komuś się to może nie podobać, niech każdy będzie ubrany jak chce. To jest niesmaczne. Występowanie praktycznie w bieliźnie, bo tam jest siateczka i tak dalej, widać bieliznę, w miejscu, w którym jest miejscem dość dostojnym, studniówka. To tak jakbym ja tam usiadł w krótkim t-shircie i w gaciach, w slipach. I ktoś musiałby mnie oglądać i patrzeć na moją faję zakrytą po prostu slipami. No byłoby to niesmaczne. Jest to pozbawione jakiegokolwiek smaku. I zastanawiam się właśnie, z czego to wynika. Obstawiałem, że może być to tak, że po prostu ta pani nie ma całkowicie wyczucia smaku, stylu, że się nie zna, nie ma pojęcia i że naoglądała się zdjęć na Instagramie, w których to młode kobiety w ten sposób pokazują, że są ubrane na imprezach. Bo tak, no w klubach można spotkać kobiety, które często nie wiesz, czy masz zadać pytanie, ile za godzinę, czy zadać pytanie, czy innej kategorii. I fakt, oglądając Instagram, bardzo często można dojść do wniosku, że no taki ubiór jest po prostu ubiorem powszechnym. Ja osobiście tej pani współczuję, ponieważ cały internet po niej ciśnie, ale współczuję tylko w momencie, w którym nie była świadoma tego, że ten ubiór nie jest w jakikolwiek sposób stosowny. Bo jeśli zrobiła to z premedytacją, to nie współczuję. No, współczuję tym uczestnikom, którzy musieli patrzeć na poślady, na spoconą psiochę i siedzieć, pić drinka. No, uważam, że to było niesmaczne dla wszystkich. Czy to dla mężczyzn, dla kobiet. Ciężko było się skupić na imprezie, kiedy obok siedzi dziewczyna ubrana w ten sposób. Uważam, że każdy mężczyzna, który ma zero pojęcia o modzie, zero pojęcia o stylu, w życiu nie ubrałby w ten sposób swojej dziewczyny, córki na jakąkolwiek imprezę typu studniówka, pomijając fakt, że większość nie ubrałoby tak na żadną imprezę, ale już w żadnym wypadku na taką imprezę jak studniówka. Dlatego też zachęcam każdego do tego, aby w jakikolwiek sposób starać się podnieść swoje kwalifikacje, kompetencje dotyczące dostosowywania ubioru do okoliczności, aby kiedyś nie stać się takim pośmiewiskiem jak ta pani, bo aktualnie cały internet się z niej po prostu nabija, calusi. Oczywiście mówimy tu o ludziach młodych, w których ja się też bardzo często obracam, dlatego no, jestem jakby w temacie na bieżąco, ale jeśli ktoś nie chce właśnie być uczestnikiem takiej społecznej wyśmianki, no to naprawdę zachęcam do tego, aby przeczytać chociaż jedną książkę z tej dziedziny, aby mieć małą świadomość tego, jak i gdzie wypada się ubrać. Chociaż jak wspominam, wydaje mi się, że w ten sposób nawet człowiek, który na co dzień tylko przy łopacie pracuje od 5 do 21, o ile ktoś tak pracuje, pochodzi z najbardziej zabitej wsi dechami, nigdy w ogóle nie był w dużym mieście, to i tak w taki sposób by się nie ubrał. Może nawet inaczej. To ktoś z dużego miasta, kto na co dzień jest już przebodźcowany, może nawet wybrałby taki zestaw, ale nigdy w życiu, dziewczyno, nie ubieraj się w taki sposób.